A więc witam Was. I dzisiaj czytamy dalej Ewangelię Egipcjan i odnosimy się do pokolenia Seta, tak zwane niezłomne pokolenie. Set, przypomnijmy sobie, był trzecim synem Adama i Ewy. Pierwsze dwa to były nieudane, Kain i Abel. Jeden został zabity, a drugi morderca. Niewielki sukces. A trzeci Set to ten, w którym gnoza była obudzona. W nim i w jego dzieci, jego pokolenie. I to pokolenie rozprzestrzeniło się po ziemi. Jednak byli inni ludzie. Skąd oni pochodzili, nie wiem. Ale pochodzenie Seta to było pochodzenie gnostyków. I już spotkaliśmy się z tym w Ewangelii Judasza, gdzie Jezus odwiedza niezłomne pokolenie i potem opowiada apostołom o swojej wizyty. Dlatego, że apostołowie należą do pokolenia gnostyków. O nich też czytamy w Ewangelii Prawdy, gdzie ich nazwano wybrani, electi. Są oni gnostycy w sensie, że już posługują się umysłem wyższym. Słowo electi, czy wybrani, jest bardzo niefortunne, bo kojarzymy go zazwyczaj w rodzaju predestynacji, że są ludzie wybrani przez Boga, których On kapryśnie wybrał, a innych nie wybrał. Albo kojarzymy to z pojęciem wybranego ludu, na przykład Izrael. Pojęcie, co specjalnie w dzisiejszych czasach tworzy niemałe problemy. Ale musimy porzucić wszystkie te pojęcia i popatrzeć na to w inny sposób. I zaczynajmy może od sytuacji ludzkości. To, że nasz świat jest to miejsce ciemności, niewiedzy, cierpienia, no nie wierzycie w to? No popatrzcie na wiadomości, gdzie czytamy głównie o wojnach, torturach, okropieństwach, które codziennie dzieją się w tym kraju, w tamtym, gdzie indziej. No, wszędzie ludzie na świecie błądzą i jest mało nadziei, że sami mogą się wydostać z tej ciemności. Ale nie jesteśmy porzuceni. Według gnostyków pełnia od czasu do czasu wysyła pomocników, którzy mogą nas prowadzić. Ci, którzy już posługują się duchem. Oni nie są tutaj, żeby sami się oświecić, ale raczej są tutaj i mają zadanie, żeby prowadzić i pokazać nam drogę do naszego domostwa. Tych Jezus też nazwał pracowników Jego winnicy, kiedy pytał uczniom, żeby prosili Pana, żeby wysłał pracowników do swojej winnicy. Że to są gnostycy, to nie znaczy, że są doskonali. Mają oni otwarte zmysły duchowe, a więc mogą do pewnego stopnia poznać prawdę, poznać, że są w świecie, którym jest złudzeniem, ale to nie jest to, co buddyści nazywają oświeceniem albo oświeceni. Jak zobaczymy, dla gnostyka chrzest otwiera dla niego zupełnie nowy świat i drogi do wyższych światy. Oni już posługują się tymi zmysłami, ale coś innego potrzeba.
A druga sprawa jest, że pokolenie Seta potrzebuje obronę. Demiurg ich nienawidzi, bo oni mu przeszkadzają. On chce ludzi trzymać w stanie nieświadomości, a gnostycy próbują ludzi oświecić, pokazać im, że Demiurg nie jest najwyższym Bogiem. Dlatego, jak dowiemy się, Demiurg już parę razy spróbował zniszczyć pokolenie Seta, ale było to uratowano. Ewangelia Egipcjan przedstawia pokolenie Seta kandydatu, by mu przypomnieć, kim on jest. Że on jest z rodu Seta i że tu jest w niebezpieczeństwie, bo on ma potężnego wroga. I przedstawienie tej prawdy jest w sposób dramatu liturgicznego, używając wezwanie, dźwięk, możliwe także taniec. Wszystko to wprowadza kandydata w stan rozszerzonej świadomości. Na koniec jest sam obrzęd chrztu, w którym w kandydatu budzi się gnoza. Jest to przedstawiane w ogóle chrzest jako odbywając się nie tu i teraz w naszej przestrzeni, ale w duchowym świecie, gdzie inicjator jest Eon Juel. Dalej czytamy Ewangelię. Dotychczas poznaliśmy członki pełni, były wyzwane Barbelo, Esefel, Namaszczony, Juel, Adamas i Set. Eon Set to nie jest człowiek Set. To nie jest syn Adama. To jest Eon, na którym Set jest wzorowany. Ale musimy przypomnieć sobie, że Adamas to nie jest Adam i Eon Set to nie jest ten Set, który potem urodzi się od Adama i Ewy i od którego pochodzi pokolenie. Jesteśmy jeszcze w pleromie właśnie, pełni. A więc na razie rodzic, mamy 4 luminiarze, które pochodzą od pełni. Harmozel, Oriel, Dawiete i Eleleth. Wszystkie nazwy tak zwane nomina barbarum, czyli nazwiska, które nie są greckie, ale jakoś są używane dlatego, że mają dźwięk specyficzny, który coś właśnie w kandydatu budzi. I czytamy około akapit 64. Rodzic wyraził zgodę, a cały komplet luminiarzy przyłączył się do tej zgody. Pojawili się Syzygia, aby doprowadzić do ukończenia ogdoady boskiego autogenesa. I teraz, jakie są jakości 4 luminiarzy? Piękno dla pierwszego luminiarza Harmozela. Percepcja dla drugiego luminiarza Oriela. Inteligencja dla trzeciego świecącego Dawite. Roztropność dla czwartego świetlistego Eleleth. Jest to pierwszy ogdoad boskiego autogenesa. Są to aspekty Boga. Nie aniołowie, ani duchowe istoty, jeszcze panuje tu doskonałość. Jest ich 8, ale razem z Setem mamy 10, a więc podobnie jak 10 sefirot w Kabale. I czytamy właśnie te dalsze emanacje. Rodzic wyraził zgodę, a cała reszta luminiarzy przyłączyła się do zgody i wyemanowali asystentów teraz. Pierwszy wielki Gamaliel, należący do wielkiego luminiarza Harmozela. Wielki Gabriel,
należący do drugiego wielkiego luminiarza Oriela. Samblo do luminiarza Davite i wielki Abraxas należący do czwartej świetlistej Eleleth. A Syzygia wyeminowali za zgodą rodzica pamięć za pierwszego wielkiego Gamaliel, miłość za drugiego wielkiego Gabriela, pokój dla trzeciego wielkiego Samblo, życie wieczne dla czwartego wielkiego Abrasaksa. Takim sposobem 5 ogdoadów stało się kompletnych, w sumie 40, niepojęta moc. Liczcie może i znajdziecie numer 40. Ja nie próbowałem. Ciekawe jest, to jest pierwszy raz jest wspominany Abrasax, czyli Abraxas. I on jest tu asystentem Eleleth. To Jung miał trochę inne pojęcie w 7 nauk dla zmarłych, kim był Abraxas. I nie trzeba mieszać te dwa źródła. Tutaj mamy trochę inną mitologię, którą Jung jeszcze nie znał, kiedy pisał te 7 nauk. A więc Abraxas jest związany z życiem wiecznym, dlatego chyba, że jego nazwa ma wartość 360, co jest koło, pełen cykl. Inne asystenty to pokój, miłość, pamięć. To są wszystkie jakości pełni, i wszystkie jakości Boga, można powiedzieć, które są tutaj wyrażane jako postacie. I dalej czytam. Wielki Logos, autogenes i komplet 4 luminiarzy oddali chwałę wielkiemu, niewidzialnemu, niewyzwanemu, nienazwanemu dziewiczemu duchowi. I mamy całą inwokację. Zaczynając od niewidzialnego ducha, męsko-żeńskiej dziewicy Barbelo, wielkim eonum doxomedonu, tronom, które są w nich, moce, których ich otaczają, chwały, moce i władze, potrójne męskie dziecko, męsko-żeńska dziewica Iuel, Ezefek, posiadacz chwały, korona chwały tej istoty, całą pleromę i wszystkie chwały w niedostępnych pleromach i nienazwanych eonach, tak, że oni ze swej strony wyzwali rodzica niezniszczalną, nieruchomą rasę rodzica, nazwaną nasieniem wielkiego Seta. I tutaj jest pierwszy raz nazwane nasienie Seta. Niezniszczalna, nieruchoma rasa, nieruchoma to znaczy nie może być poruszona, rodzica nazwana nasieniem Seta. A to wszystko, jak mówiłem, dzieje się w eonach, poza naszym światem. Nasz świat jeszcze nie powstał, a już w pleromie powstała pokolenie Seta, niezniszczalna rasa, Kościół w preegzystencji. A więc zanim to się objawi w naszym świecie, wszystko już istnieje w pełni. I tak jest właśnie powstało tam. I to wszystko właśnie to pochodzą od tych 4 świateł. I dalej czytam. Następnie pleroma zaczęła się poruszać i niepokój ogarnął niezniszczalnych. I wtedy 3-krotnie męskie dziecko, czym jest Chrystus, wyemanowało siebie z góry niezrodzonym oraz tym zrodzonym. Ten, który należy do najwyższych, namaszczony, wyemanował i ustanowił trony chwały w 4 wiecznych królestwach.
Otoczyły je niezliczone moce chwały i nieskazitelność. W ten sposób objawiły się. Niezniszczalna duchowa wspólnota rozwinęła się w pełnej mocy w czterech świateł wielkiego, żywego autogenesa, Boga prawdy, wychwalając, śpiewając, wszyscy chwaląc jednym głosem i jednomyślnej formie, nigdy nie milczącym wołaniem do. I mamy znowu wyzwanie. Ja myślę, że to było chórem wszystko deklamowane, może nawet śpiewane, to jest możliwe. A więc jest doksologia Ojca, Matki, Syna, ich pleroma, o której mówiłem. 5 pieczęci, które przewodniczą niezliczonym. Te, które rządzą eonami, namiestnicy, którzy przekazują chwałę z rozkazem, by pokazać się godnym. Amen. I dalej o Secie. Wielki Set, syn Adamasa, niezniszczalny człowiek, wzniósł chwałę wielkiemu, niewidzialnemu, niewywołanemu, nienazwanemu, dziewiczemu duchowi. Męsko-żeńskiej dziewicy, Barbelo, trzykroć męskiemu dziecku, męsko-żeńskiej dziewicy Juel, Ezefech posiadać chwały, korona chwały w tej istoty dziecko, wielkie eony doksomedonu, pleromie, o której już mówiłem. I teraz dalej narracja. I następna część to jest właśnie o powstaniu, pokoleniu Seta w eonach, w pleromie. I on, Set, poprosił o swoje nasienie. Następnie wyemanowało Pleizitea. Ciekawe imię, które znowu co to znaczy. Wielka moc wielkiego światła, matka aniołów, matka luminiarzy, matka chwały, dziewica o 4 piersiach, przynosząca owoc jak źródło Sodom i z Gomory, mianowicie owoc źródła Gomory, która jest w niej. Za chwilę zajmę się tematem Sodoma i Gomory, ale przyjmijcie to na razie, że mówimy o wielkiej matki, z którego która urodziła to plemienie. Bo Set poprosił o urodzenie ale to jest ta niesamowita postać tej matki. Ma 4 piersi właśnie przynosi owoc źródła Gomory, które jest w niej. Ona wyemanowała przez pośrednictwo wielkiego Seta. Wielki Set radował się z łaski, która została mu udzielona przez niezniszczalne dziecko. Wziął swoje nasienie z dziewicy, które ma 4 piersi i ustanowił je z nią w 4 eonach, wielkim luminiarzu Dawite. A więc ta matka, owoc źródła Gomory, dziewica o 4 piersi, Pleizetia, jest podobna do archaiczne obrazy bogini ziemskiej, ktonicznej. To jest ziemska boginia, czarna matka, można by powiedziała. I to jest źródło wszystkich właśnie wszystko owocuje dzięki jej. I wyeminowała, by zrodzić właśnie nasienie Seta. A dlaczego Gomora?
No, znaczy oczywiście z Księgi Rodzaju, że były te dwa miasta dosyć okropne, Sodom i Gomora. Nie wiadomo, jakie były tam problemy. Jest jakieś są pogłoski, że może w Sodomie to panował homoseksualizm. Może tak było. Ale w każdym razie gnostycy wszystko zawsze wywracali do góry nogami, jak wiecie. I jeśli Sodom i Gomora były zniszczone przez Demiurga, to na pewno były zniszczone, dlatego że tam, że tam mieszkali gnostycy i których na szczęście uratowano. A więc to w ogóle spalenie Sodoma i Gomory gnostycy uważali jako znowu dosyć nieudaczny wysiłek ze strony Demiurga, żeby wytępić gnostyków. I tak oni w każdym razie interpretowali to wszystko. A więc, że tam musi być jakieś źródło gnozy, musi być tutaj w Gomory. I tutaj właśnie Ewangelia Egipcjan jest też takiego zdania. Pokolenie Seta jest też związane z Dawite, to jest jeden z luminiarzy. I no, dlaczego Dawite? No, to przypomina Dawida. Ród Dawida jest też nazwano wybranym, ale w innym sensie niż ród Seta. Jednak istnieje tu ciekawe powiązanie Dawida i jego psalmy, które były bardzo wysoko cenione przez wiele gnostyków. No, przechodzimy teraz w końcu do stworzenia świata. Dosyć długo zajęliśmy się rzeczami, które się działy, zanim świat powstał. I czytam dalej. Po 5000 lat wielki luminiarz Eleleth powiedział: Niech coś panuje nad chaosem i Hadesem. I pojawiła się chmura, materialna mądrość, może Sofia, ja nie wiem, popatrzyła, twarz przypominająca swoim sposobem i są jakieś przerwy, a więc jest trudno z tym uszkodzonym tekstem rozumieć, co naprawdę się dzieje. A ja myślę, że to nie jest Sofia tutaj, co urodziła się, a być może niższa Sofia, ale ja nie wiem, to są moje spekulacje. Ten początek jest dosyć podobny do ten w Ewangelii Judasza i tam pokazuje się twarz ognista, co nie jest twarz Sofii, ale Demiurga. I czytamy o tym Demiurga, który ma ciekawe imię właśnie Nebro. To w nim był obłok Nozy, razem z aniołem, którego nazywa się El. Następnie rzekło: Niech powstanie obłok, jest bardzo często obłok Gnozy. I dalej czytam. Niech powstanie 12 aniołów panujących nad chaosem i otchłanią i niech oto objawia się obłok anioł, z obłoku anioł, a jego oblicze żonie ogniem i jego podobizna zanieczyszczona jest krwią. Ma imię Nebro, co oznacza odstępca. Inni nazywają go Jaldabaoth. I wyszedł jeszcze jeden anioł z obłoku, Saklas. Nebro stworzył 6 aniołów za posługi także Saklas i w ten sposób powstało 12 aniołów w niebiosach. Przypomnijmy sobie, że to wszystko stało się dlatego, że Eleneth powiedział, że niech coś panuje nad chaosem i Hadesem.
jest to prawo w naszym świecie, że jeśli jest światło, musi być ciemność. Jeśli jest porządek, musi być chaos. Jeśli jest pleroma, musi być podziemie i chaos. A więc chaos musiał istnieć, dlatego że pleroma istniała. Ale tam, kto tam rządził? Był zupełny bałagan. No, Eleleth przywołał kogoś, żeby tam zrobił porządek i coś stworzył. A więc nie było to zły pomysł. To był właściwie bardzo dobry pomysł, żeby stworzyć coś może pięknego, ale i zrobić tam porządek. Ale czy tak się stało w rzeczywistości, to dowiemy się za chwilę. W każdym razie pokazał się Nebro, ostępca Yaldabaoth, i inne imię to jest Saklas. No i oni zaczęli tworzyć właśnie porządek i najpierw podstawa tego porządku były 12 niebiosa, 12 znaki zodiaku, które otaczają potem ten świat, który oni zbudują. I dalej czytamy. I wielki anioł Gamaliel przemówił do wielkiego Gabriela, opiekuna należącego do wielkiego luminiarza Oriela, mówiąc, niech anioł wyemanuje, by rządzić nad chaosem i Hadesem. No i teraz mamy stworzenie świata. Trzeba tutaj rozumieć, i kandydat właśnie miał to nauczanie, i być może to wszystko było przedstawiane w wizji. Nie wiadomo, jak to było. Ale w każdym razie to wszystko działo się skutkiem rozporządzenia, które wyszło z pleromy. To wszystko, całe stworzenie świata tutaj, to nie było tylko dziełem samego Yaldabaoth, ale on to budował w odpowiedzi na zażądanie, które wyszło z pleromy. Oni chcieli właśnie, żeby ktoś rządził nad chaosem i Hadesem. No i teraz dalej czytam. Wtedy chmura z tych dwóch pojawiła się, z których każde miasto światła. Ona ustaliła w chmurze podwyżej. Wtedy z Sakla wielki anioł ujrzał wielkiego demona, który jest w nim, Nebruela, i stali się ziemskim duchem wspomagającym aniołów. Spłodzili aniołów wspomagających. Sakla powiedział do wielkiego demona Nebruela, niech 12 eonów powstanie w światach. I wielki anioł Sakla powiedział z woli Autogenesa. Będzie 7 i rzekł do wielkich aniołów, ludzie, i niech każdy z was panuje nad swoim światem. Każdy z tych 12 aniołów wyszedł. A więc teraz zaczynamy budować sfery planetarne, 7 nieb i wszystko znowu z woli Autogenesa. I teraz imiona tych sił, które rządzą zodiakiem i właśnie naszym przeznaczeniem są wymienione tutaj. Pierwszym aniołem jest Athoth. On jest tym, którego wyzwają wielkie pokolenia ludzi. Drugim jest Harmas, który jest okiem ognia. Trzecim jest Kalila. Czwartym jest Jobel. Piątym jest Adonaios, który jest nazwany Sabaoth.
Szóstym jest Kain, którego wszystkie pokolenia ludzi nazywają słońcem. Siódmym jest Abel. Ósmym Akrisena. Dziewiąty Jubel. Dziesiątym Har Mupael. Jedenastym jest Arkir Adon. Dwunastym jest Belias. Oto ci, którzy przewodniczą nad Hadesem i Chaosem. O jaką cholerę kandydat musi mieć, znać te wszystkie imiona? No dlatego, że było wtedy także pojęcie, że jeśli znasz, jak się siły naprawdę nazywają, to możesz zawładnąć nad nimi. Tutaj chodzi o zawładnięcie nad przeznaczeniem. I potem, kiedy kandydat jest oświecony, to wszystko było mu przekazane, wszystkie imię, wszystko, co on musi wiedzieć, żeby pokonać przeznaczenie i stać się wolnym. I dlatego te wszystkie imiona tych aniołów są tutaj wyrażane, żeby potem mogły być używane w obrzędach i innych rytuałach, żeby pokonać te siły, które rządzą nami. To jest też coś, co było bardzo powszechne w hermetyzmie, jak dowiemy się później. Chociaż te same nazwy, to gnostycy bardzo lubili te nazwy dziwne. No i tutaj. Po założeniu świata Sakla powiedział swoim aniołom: z mojej strony jestem zazdrosnym Bogiem i poza mną nic nie istnieje. Był bowiem pewien swego pochodzenia. Następnie odezwał się głos z wysokości, mówiąc: człowiek istnieje i Syn Człowieczy. W odniesieniu do stąpienia wyższego obrazu, podobny do głosu z wysokości, należący do obrazu. Sakla, mimo że stworzył to wszystko i słyszał rozkazy, on już wyobrażał z siebie jako najwyższego Boga. Rozglądnął się, nie bardzo widział pełnię, nie widział, co to jest tam i myślał, no, jeśli nie ma nikogo innego, ja jestem najwyższym Bogiem. Ja myślę, że to jest choroba naszego czasu. Um, człowiek dzisiaj na ziemi wyobraża, że on jest najwyższym Bogiem i że nie odpowiada nikomu. I to jest wielki problem. I z tym mamy całe nasze ekologiczne problemy, wszystkie wojny i wszystkie nieszczęścia, które tworzymy. I to pochodzą od takiego inflacji ego, że że my damy sobie radę, możemy rządzić wszystkim i nikt nam w tym nie przeszkodzi. Inflacja ego, tak, ale to jest także niewiedza. I to z niewiedzy pochodzą wszystkie nieszczęścia ludzkie. To, co człowiek dzisiaj o sobie wyobraża, tak. Ale jest tutaj głos, co jest, że Syn Człowieczy istnieje. I Syn Człowieczy to jest antropos po grecku, człowiek. No i teraz przychodzimy do stworzenia Adama i Seta i ich pokolenia. To, czego dotychczas czytaliśmy w Pleromie, to była wizja tego, co miało potem się stać, ale to nie było w aktualności. To było po prostu wizja. I teraz mamy to, co się teraz dokona.
Obraz spojrzał dookoła. Spojrzenie obrazu wymodelowało pierwszą formę. Tak powstała skrucha. Wykonała to przez moc z woli Ojca i radość, jako rodzic poczuł wielkiej, niezniszczalnej, nieporuszalnej rasy wielkiego i potężnego ludu wielkiego Seta, który ją zasiał w ziemskich eonach, aby przez nią niedostatki były uzupełnione. Bo ten obraz, który stąpił z wysokości do mrocznego świata, przybył tam, aby ich upominać. No, Adam był obrazem Najwyższego. I tutaj jest mowa o stworzeniu, nie emanacji. I chodzi o zbawieniu mrocznego świata stworzonego przez Demiurga. Demiurg był w stanie niewiedzy i świat i człowiek, który zaludniał ten świat, też nie wiedział, skąd przychodził. I ta niewiedza była taka, że człowiek, tak jak Demiurg, wyobrażał, że jest Panem wszystkiego. Potrzeba było, żeby wysłać tych, którzy wiedzieli i znali prawdę. I to byli właśnie to niezłomne pokolenie, pokolenie Seta. I tutaj, jak właśnie mówi, bo ten obraz, który stąpił z wysokości do mrocznego świata, przybył tam, aby ich upominać. To było zajęcie pokolenia Seta, żeby ludzi upominać, żeby ich obudzić. No i dalej czytamy o pokoleniu Seta. Po wysiewie władze świata, zarówno tych, które z niego wyszły, nieczyste nasienia Boga, płodzące demony, po wysiewie Adama i wielkiego Seta, podobne do słońca, wyemanował wielki anioł Hormos, aby przygotować się do zasiewu wielkiego Seta przez Ducha Świętego w świętym zrodzonym rozumnym naczyniu za pomocą dziewic nieczystego zasiewu tego królestwa. A więc mamy to rodzenie pokolenia dzięki dziewicy. Tutaj ja myślę, że trzeba znowu nie myśleć o dziewicy w naszym znaczeniu, ale w tamtych czasach dziewica to znaczyła młoda panna. Nie, nie, to pokolenie Seta nie urodziło się bez seksu w każdym razie. Ale ona sama nie jest doskonała, jak widzimy. Wtedy przyszedł wielki Set i przyniósł swoje nasienie i zostało zasiane w ziemskich eonach, które zostały wyprowadzone, a ich liczba była równa nieskończonej liczbie Sodoma. Eony nazwano pastwistkiem wielkiego Seta, Gomora. Wielki Set zabrał swoją roślinę ze źródła Gomory i zasadził ją w drugim miejscu, którego nadał nazwę Sodom. To jest rasa, która wyszła przez działanie Edokla, bo poprzez rozum Edokl sprowadził prawdę i poprawność, źródła nasienia życia wiecznego, tych, którzy przetrwają dzięki znajomość ich emanacji. To jest wielka, niezniszczalna rasa, która pokazała się z trzech światów. I tutaj opisane, kim są potomkowie Seta. Tych, którzy przetrwają dzięki znajomości ich emanacji, a więc oni wiedzą, skąd oni pochodzą. I cytat, to jest wielka, niezniszczalna rasa,
która pokazała się z trzech światów. A więc oni mają gnozę, wiedzą skąd pochodzą, dokąd idą i jako przebudzeni są oni zagrożeniem dla demiurga, który chce zawładnąć nad rasą ludzką i trzymać ich w stanie niewiedzy. Bo tak jak każdy tyran, boi się, że jeśli są ludzie bardziej inteligentni niż on, to mogą zrobić mu duży kłopot. Dlatego też na naszym świecie wielcy dyktatorzy zawsze otaczają się ludźmi głupsi, bardziej głupich od nich. Bo inni mogą tworzyć zagrożenie. A więc dlatego widzimy to, co widzimy w Białym Domu w Ameryce dzisiaj. No, dalej nie będziemy o tym. Ale w każdym razie tak to było. No i Demiurg spróbował ich zniszczyć. I pierwszy właśnie taki próba, żeby zniszczyć pokolenie Seta, to był potop. I czytam. A potop nadejdzie jako prototyp końca wielkiego i stąpił na świat. Z powodu tej rasy pożary przyjdą na ziemi, łaska przyjdzie za pośrednictwem proroków i stróżów żywej rasy. Z powodu tej rasy pojawią się plagi i głód. Wszystkie te rzeczy wydarzają się z powodu tej wielkiej, niezniszczalnej rasy. Ze względu na tę rasę pojawią się pokusy, oszustwa fałszywych proroków. Następnie wielki Set, to jest Set, Eon Set. Kiedy się mówi wielki Set, to jest chyba Eon, a nie syn Adama. Wielki Set dostrzegł aktywność diabła, jego pokrętność w jego planie obalenia niewzruszonej rasy, w prześladowaniach prowadzących przez jego moce i aniołów, a także jego oszustwie, które zamierzało lekkomyślnie działać przeciwko samemu sobie. Wielki Set wzniósł chwałę i mamy inwokację, wielkiego, niewywołanego, niewidzialnego, nienazwanego dziewiczego ducha Ojca, męsko-żeńskiej dziewicy Barbelo, męskiego dziecka Telmael, Telmakael, Eli, Eli, Makar, Makar, Set, mocy, który żyje w samej prawdzie, męsko-żeńskiej dziewicy Juel, Ezefech, posiadacz chwały, korona chwały jej istoty, wielki, glorujący Eon. Trony, które są w nim znajdują, wielkie istoty, które je otaczają, chwały, nieskazitelność oraz pleromę, o której już mówiłem. No i teraz. Ja myślę, że tutaj skończymy, bo potem przechodzimy do chrztu. I dochodzimy właśnie do znaczenia chrztu, że skutkiem tego działalność Demiurga i jego nienawiść do rasy Seta, chrzest był ustalony jako sposób, w którym ludzie mogą się wzmocnić i przetrwać przez te niebezpieczne czasy, które są, które wtedy były i które te nieszczęścia. A więc to jest obudzeniem i wzmocnieniem przeciw tym wszystkim tych rzeczy. I to trzeba było właśnie kandydatu przekazać, że to on musi wiedzieć. I wtedy, kiedy on naprawdę to zrozumie, to jest gotowy do chrztu. Ale chciałem też podkreślić,
że to całe opowiadanie, ten cały wstęp, który mieliśmy w tym tygodniu i przeszłym tygodniu, tej pierwszej części Ewangelii Egipcjan, to nie tylko było liturgiczne opowiadanie. Jestem przekonany, że skutkiem tych wszystkich inwokacji, te nazwy i te dźwięki, które były wyrażane, że te rzeczy stały się realne i rzeczywiste dla kandydata w formie wizji, że on mógł w pewnej formie doświadczyć te rzeczy, że nie tylko to były słowa, ale to były doświadczenia, które były mu przekazane w tym obrzędzie. No, dziękuję za Waszą uważność i przechodźmy do dyskusji. Ja bym chciała, jeśli można, nawiązać do Twoich ostatnich słów, Dobrze, związanych właśnie z tym charakterem chrztu jako takiego doświadczenia bardzo głębokiego, wewnętrznego, mistycznego wręcz. tak. A nawiązać chciałabym w klimacie hermetyzmu. To znaczy, ja tutaj dostrzegam, nie wiem, czy się nie mylę, dostrzegam tutaj te mechanizmy, które są w magii hermetycznej, która opiera się właśnie na tych 7 podstawowych prawach hermetyzmu, ale tutaj ja chcę dokładniej powiedzieć. W tekście, w Ewangelii Egipcjan jest podkreślane właśnie, wydaje mi się, że już potem dopiero do tej części obrzędu dojdziemy, ale to właśnie mieszanie się mojej świadomości, mojej nadświadomości ze świadomością boską. I to mieszanie się jest czymś w rodzaju połączenia. No takie słowo zlania się, no brzydko to brzmi, no połączenia się, tak? Połączenia się i to jest obecne w magii hermetycznej. Inwokacja, magia inwokacyjna nie jest tak, jak powszechnie nam się wydaje, znaczy tak jak na początku laikom się wydaje, że to jest przywoływanie przez wygłaszanie tych nazw tajemniczych, sił kosmicznych, no, które w magii się nazywa tam bóstwami czy demonami, ale to są siły kosmiczne po prostu, więc tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przywoływanie poprzez te nazwy, tylko ja to tak mam przeżyć, że moja energia całkowicie stopi się z energią tej siły kosmicznej, którą chcę zadziałać na rzeczywistość. I tutaj nie chodzi o taką magię tak zwaną niską, tylko o to, co się nazywa magią wysoką, co dotyczy naszych przeżyć mistycznych, że tu dotyczy tego wszystkiego, chodzi Iwona, o... jeśli mogę Tak, wstąpić na chwilkę. Czy mówisz o teurgii? Wiesz, co to tak, jest o teurgii mówię, chciałam do tego właśnie Dobrze, nawiązać, o dobrze, teurgii bardzo mówię, tak, dobrze. tak, mówię Dziękuję. właśnie o teurgii, te wątki Dobrze, teurgiczne są dla mnie ewidentnie dostrzegalne w Ewangelii Egipcjan, te wątki teurgiczne są dostrzegalne i tak bym sobie tłumaczyła właśnie tam istnienie i glosolali, i właśnie występowanie tych barbaryzmów i tak dalej, bo to będzie służyło właśnie temu, no, czym pracuje się w magii teurgicznej, tej hermetycznej. Teurgia to tak. przecież jest magia hermetyczna. Ale dobrze, zostawiając tę kwestię, bo właśnie nie rozumiałam, czemu Setian, kiedyś nie rozumiałam, czemu Setian łączono w tym ujęciu ezoterycznym właśnie z magią, z okultyzmem, a myślę, że może właśnie dlatego przez obecność teurgii. Ale dobrze, no nie wnikajmy teraz w te kwestie, tu coś ważniejszego mi się wydaje. Istotą hermetyzmu jest założenie, że pierwotna, uniwersalna prawda została już ludzkości objawiona na samym początku stworzenia. I Ewangelia Egipcjan właśnie to pokazuje. To jest tekst o niczym innym, jak właśnie o tym, o zaznajomieniu, o tym, że ludzkość już na samym początku poprzez Seta
Set jako archetyp. Ja nie mówię, że Set jako tam historyczny syn i tak dalej. Nie, nie. Jako archetyp boskiego człowieka. To właśnie Set już zapoznaje na samym początku stworzenie ludzkość, ludzi zapoznaje z tą prawdą uniwersalną, najważniejszą. I to jeszcze bardziej jest widoczne na Twojej stronie. Zapoznałam się z tekstem sekretnej księgi Jana. To w sekretnej księdze Jana jeszcze bardziej, jeszcze mocniej jest to uwypuklone niż w Ewangelii Egipcjan. Właśnie przedstawienie tej właśnie pierwotnej, uniwersalnej prawdy. Całe dzieło stworzenia. To, co było przed stworzeniem, jak przebiegało stworzenie, no i to, co po stworzeniu. I teraz cały czas też ja nawiązuję do tych egipskich, takich staroegipskich wierzeń religijnych, gdzie Hermes Trismegistos był posłańcem, był strażnikiem, oprócz tego, że posłańcem, że Bogiem i tak dalej, był strażnikiem tajemnic, wiedzy, tej najważniejszej wiedzy, gnozy był strażnikiem. I teraz Set przecież na końcu jest powiedziane, że pisał 130 lat księgę i ją schował w górach, gdzie słońce nie dochodzi. Mój Boże, przecież te góry to nie są góry fizyczne, to są góry mistyczne. Więc ta prawda jest, Set, strażnik prawdy, ale to jest prawda, która no, jest przeznaczana właśnie, chodzi, że nie dla profanów, tylko dla tych już no nie wiem jak to określić, dla gnostyków po prostu, dla gnostyków ta prawda. Już dla tych, którzy przeszli inicjację, bo cały czas się upieram, że to nie jest tekst inicjacyjny, tylko to już są te rejony nadniebne, nie wiem, już te rejony mistyczne, które są udostępnione tylko tym ludziom, którzy już są po inicjacjach, którzy mają już wiedzę. I to wszystko się dzieje nie na ziemi, to wszystko się dzieje nie na ziemi, ale w światach wyższych się dzieje. I teraz właśnie Set, tak jak Hermes Trismegistos, właśnie tę wiedzę chowa dla tych, dla których ona jest przeznaczona i którzy mogą przejść właśnie przez to doświadczenie tego chrztu, a ten chrzest to jest chrzest niebiański. To nie jest jakiś tam ziemski chrzest niebiański. A o tym będziemy mówić. Jestem bardzo ciekawa tego wykładu, który będziesz prowadził właśnie nad zrozumieniem tego chrztu, który jest pokazany w tej, no, Ewangelii Egipcjan. Ale tu cały czas chciałabym podkreślić, że tu bardzo mocno te wątki hermetyczne widzę w tej Ewangelii Egipcjan i to by mi wskazywało, że to jest bardzo mocno tekst setiański. Bardzo mocno, bo w tekstach setiańskich jest więcej wątków hermetycznych niż walentyniańskich. Tak mi się wydaje, taką widzę teraz różnicę. To tak chciałam się podzielić taką refleksją, ale bo nie chcę zajmować czasu, jest nas wiele tu osób, ale szczerze mówiąc to około 10 stron zapisałam z takimi swoimi pytaniami, refleksjami, ale mówię, no nie mogę zabierać czasu, oddaję głos, a tu tylko chciałam podkreślić te wątki hermetyczne właśnie w Ewangelii Egipcjan. Dziękuję bardzo. Iwona, bardzo Ci dziękuję za wypowiedź i zupełnie się zgadzam, że tutaj jest wiele wspólnych wątków z hermetyzmem. Później, kiedy zaczniemy czytać Poimandres, to zobaczymy nawet więcej. I jedna rzecz, co jest bardzo ciekawe i chciałem właśnie też i dalej będziemy w przyszłym tygodniu omawiali, to, że chrzest ten dzieje się w wyższych światach, to jest jasne, tak, na pewno, bo przecież ta, która prowadzi to wszystko, przewodnicząca, to jest Juel, to jest Eon. A więc to nie jest nawet, nie ma tam księdza, nie ma tam człowieka z kości i krwi. To jest Juel, a więc to wiadomo jest, że to się dzieje w wyższych światach. Ale to, że może był obrzęd ziemski, który był w tym samym czasie odbywał się, to jest zupełnie też możliwe. Ja myślę, że
Ale to, co było najważniejsze, co się działo, to działo się w wyższych światach. I to ja myślę, że inaczej dlaczego to nazwać? No, w każdym razie chrzest to jest ciekawa nazwa, bo oczywiście jedna rzecz, kiedy się ma obrzęd, kiedy się ma rytuał, to są niektóre znaki, które są tutaj em, właśnie zrobione, ale to, co jest najważniejsze, nie dzieje się tu. I gnostycy bardzo mało piszą o rytuałach i znakach i to, co się dzieje i na płaszczyźnie ziemskiej i więcej opowiadają o tym, co się dzieje w wyższych światach, bo to było naprawdę, co było najbardziej istotne. To tak na razie chciałbym odpowiedzieć na to, co. Ale zupełnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że powiązania z hermetyzmem są dosyć silne tutaj. Ale zastanawiam się też, dlatego że Ewangelia egipska jest bez wątpienia chrześcijańska. Zobaczymy, są inwokacje do Jezusa. I Jezus jest centrum tego. A więc, ale czy mamy do czynienia z gnostycyzmem, albo coś można powiedzieć z pismem hermetycznym, który był potem przywłaszczany przez chrześcijan, no to jest też możliwa hipoteza. I wiele z tych dzieł, jak Apokryfon Jana, jak Pierwsza myśl w trzech postaci, tak zwana literatura setiańska od Seta. Wiele z naukowców myślą, że tutaj jest jakiś wątek gnostycyzmu, w gruncie rzeczy niechrześcijański, który był potem przywłaszczony i przepisany przez chrześcijan. I mamy nawet niektóre dzieła, w którym to się tak działo. Ja w ogóle mam takie wrażenie, Mhm. mogę, Tak, proszę, E, Michale. że ten moment, w którym krystalizuje się, powiedzmy, ten mitologia gnostycka taka, ona jakby bazuje na doświadczeniach wcześniejszych, bo to cofamy się jakieś 2000 lat do tyłu, jesteśmy w granicach drugi, trzeci do powiedzmy trzeciego wieku naszej ery, jakieś 500-600 lat to wszystko trwało, powiedzmy. Taki rodzaj wrażliwości, ale oni też żywili się obrazami z przeszłości. I oni byli świadomi tego, że też się dokonał przełom cywilizacyjny jakieś 2000 lat wcześniej, bo ludzie osiedli, ale przed tym okresem prowadzili plemienny tryb życia, rozchodzili się po całym świecie i od czasu do czasu się ze sobą spotykali i swoimi doświadczeniami, również religijnymi, wymieniali. I tam powstało mnóstwo mitów czy prywatnej mitologii, która ma tą właściwość, uniwersalizuje. I teraz wracając do tego, o czym mowa jest dzisiaj, no ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że jeśli ktoś spędził 2 tygodnie na odosobnieniu, powiedzmy w jakimś, ty kiedyś mówiłeś, że był taki zwyczaj, jeśli dobrze zapamiętałem, że kogoś tam wtrącano do lochu czy do jakiegoś ciemnego pomieszczenia pod ziemią i on w ten sposób przechodził jakiś katarzis i po tych 2 tygodniach był gotowy przyjąć e, nazwijmy to jakieś wtajemniczenie, chrzest i tak dalej. To jest prawda, bo ja kiedyś rozmawiałem z jakimś zacnym człowiekiem, który mówił, że właśnie
prowadzi pustelnię i tam jak ludzie przyjeżdżają, to pierwsze 2-3 dni, 4 jest ok, ale po 2 tygodniach ich cisza po prostu prześladuje. Nie są w stanie tego dłużej znosić, więc prawdopodobnie ten człowiek no był, że tak powiem, duchowo gotowy przyjąć pewien rodzaj obrazu, bo ta liturgia to jest właściwie pewne opowiadanie o tym, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że istnieje jakieś podglebie dla nas wszystkich, człowieka jakiegoś takiego ogólnego, jako gatunek i że wszyscy dzielimy właściwie tą samą substancję człowieczeństwa. A setami są ci, którzy sobie dają taką możliwość drążenia głębiej. Nie zatrzymują się też już na takiej jakiejś psychologii, ale są świadomi, że zdarzają się w ich życiu takie rzeczy, które są w żaden sposób niewytłumaczalne. I teraz, kiedy ja miałem doświadczenie psychodeliczne, czyli jakby też odmienny stan świadomości osiągnąłem, to tam też był taki moment pewnej narracji, gdzie czułem, że jestem dzieckiem wszechświata, że jestem połączony i z roślinami, i ze zwierzętami. Czułem wszystkie swoje emocje, jakieś konflikty wewnętrzne, przyjaźnie. No właściwie to, co jest w cieniu i co jest w blasku. I to jest takie doświadczenie właśnie mocno liturgiczne, podkreślane w tej modlitwie, o której tam są te głoski, jakieś takie nazwy się pojawiają. One brzmią jak mantra, ale każdy wie, kto praktykował na przykład modlitwę Jezusową i tak dalej, że jak powtarzasz jakąś frazę w sobie dłuższy czas, na głos czy w ciszy i tak dalej, to uwalnia się w tobie taki właśnie odmienny stan świadomości wcześniej czy później, nie? Wchodzisz w inny rodzaj doznania. I my zapominamy o tym doświadczeniu, nazwijmy to tak, ekstatycznym, również pierwszych chrześcijan. Również jest to obecne u Pawła. W tekście Ewangelii, kiedy mowa jest o uzdrowieniu dziewczynki, tam wszyscy popadli w ekstazę. Więc od XVIII wieku my zatraciliśmy taką umiejętność czytania tych symboli takich właśnie pierwotnych, bo weszliśmy w swojej świadomości w taki bardziej szkiełko i rozum i przestaliśmy czuć te obrazy, bo nam się świadomość poszerzyła. To jest zupełnie normalne. Ale one nadal działają, tyle że już nieświadomie w nas. I ja myślę, że przychodzi taki wiek w życiu człowieka, mniej więcej koło 50, kiedy się staje jasne, że to, co nas prowadzi w życiu, to jest dusza. I że wtedy zgadzamy się na to, że ta nasza rola może być bierna, pozornie bierna, ale to poznanie, które dzięki niej przychodzi, jest niejednokrotnie ekstatyczne. Zwłaszcza kiedy pojawiają się obrazy z dzieciństwa, czujesz smaki, zapachy, ale już zunifikowany w jakiś obraz głęboki, znaczeniowy, który rozświetla twoją duszę od wnętrza i po tym się poznaje tą wyższą rzeczywistość, tu i teraz, moim zdaniem. Rafale, dziękuję. Bardzo dobrze. Przepraszam, czy